jakby to powiedzieć, robimy różne takie odsłony tego naszego żeglarstwa. Jedziemy teraz spotkać się z grupą ludzi, którzy jadą jachtostopem przez Atlantyk, płyną jachtostopem przez Atlantyk. I jest tutaj takie małe obozowisko całe takich, że tak powiem, morskich cyganów z całego świata, którzy no, poszukują jachtu, który będzie przez ten Atlantyk przychodził. Odbywa się to na różnych warunkach, najczęściej po prostu dokładają się do jedzenia. Mamy taką zaprzyjaźnioną grupę, którą poznaliśmy w tym obozowisku na plaży. Myślę, że uda nam się dzisiaj z nimi spotkać i porozmawiać, skąd wziął się ten pomysł i skąd ta idea. Także do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, tutaj już jest jeden z, tak powiem, przykładów. Jest tutaj ekipa, która też szuka tego tripa przez Atlantyk i mają rozstawione te kartony z informacją, że poszukują jachtu. Nie wiem, jaka jest skuteczność tego. Ci ludzie przyjmują różne mają pomysły na to, jak tego stopa sobie zorganizować. Część z nich czeka przy wejściu do biura w marinie, część chodzi, pyta się po jachtach. Niektórzy rozklejają ogłoszenia, część szuka w internecie. Wszystkie drogi do celu są skuteczne. My płyniemy teraz do takiej ekipy, tak jak wcześniej wspomniałem, która już tego stopa znalazła. O, zobaczcie, ile stoi jachtów pod polską banderą. Obecnie ta bandera stała się dość dostępna w wyniku ułatwień w tych przepisach rejestracyjnych. Bardzo dużo jachtów rejestruje się pod banderą polską, co widać tutaj. Jest ona wszechobecna. Kiedyś jak się podchodziło do jachtu w porcie, można było śmiało zacząć rozmawiać z nimi po polsku. Obecnie nie jest to możliwe. Słuchajcie, jesteśmy przy tym jachcie, w którym odpływa ta nasza ekipa jachtostopowiczów. Umówiliśmy się z trójką naszych autostopowiczy, z którymi chcieliśmy porozmawiać przed ich wyjściem bezpośrednio przez Atlantyk. Aczkolwiek no, zrobiła się tutaj kolejka i podszedł tego typu ładny jachcik. Myślę, że warto go wam pokazać. Prawdopodobnie też rusza na Karaiby, zarejestrowany w Grecji z portem macierzystym w Pireusie. Bardzo ładna jednostka, podejrzewam, że trochę paliwa weźmie i tankowanie jej też zajmie chwilę, więc cierpliwie czekamy na naszą ekipę, która już jest tutaj blisko. O, cześć chłopaki. Siema. Słuchajcie, korzystając tutaj z sposobności, spotkaliśmy chłopaków, którzy również szukają stopa, właściwie mają już zaklepaną łódkę, na której mają przejść Atlantyk, czekają na kapitana. Również dostali się tutaj w systemie jachtostopu. Powiedzcie coś o tym, jak żeście tutaj dopłynęli, dojechali, dolecieli. To tak, to na samą wyspę, na Gran Canaria dostaliśmy się samolotem. Sam zastanawiałem się nad tym, żeby, tak jak inni, bo większość jachtostopowiczy, którzy są na wyspie, dostali się tutaj też jachtostopem z Gibraltaru lub z hiszpańskiej La Linii, z której większość jachtów zaczyna swoją podróż przez Atlantyk. My nie mieliśmy tyle czasu, zdecydowaliśmy się na przelecenie tutaj samolotem na Gran Canaria. No i jesteśmy tutaj od 3 tygodni. Prawdopodobnie jutro będzie nasz kapitan na miejscu. No, wydaje mi się, że jak miałbym jak najkrócej opowiedzieć, czym jest jachtostop, no to w dużej mierze to jest czekanie, trochę frustracji, no, wieczorne bojowanie z kolegami, picie piwa. No i dobra zabawa. No bo widziałem, że mieszkacie na plaży. Tam przez pewien czas nawet było takie miasteczko, że tych namiotów było sporo. Ile ludzi jakby w tym szczytowym okresie, jak byliście, szukało tego jachtostopu? To na samej wyspie, możliwe, że to jest ponad 60 osób, ale w naszym obozie, w namiotach było może około 40, 30, ponad 30. Bo zauważyłem, że jest rotacja, że ludzie, jakby to powiedzieć, wypływają, dojeżdżają nowi, cały czas coś tutaj się dzieje. Gdzie płyniecie? Gdzie jakby jest planowane? Na Martynikę z tego. Tak, tutaj czytamy. Udało nam się znaleźć łódź, którą właściciel chce przetransportować na Martynikę. No i my będziemy po prostu członkami załogi, mamy swoje obowiązki, jak szorowanie pokładu, stanie na wachtach nocnych, gotowanie, no i jakaś wszelka pomoc, która będzie potrzebna podczas rejsu, czy tam przed rejsem.
Akurat jest taka sytuacja, że spotkaliśmy się tutaj dlatego, gdyż trójka z całej tej grupy jachtostopowiczów właśnie znalazła jacht, ten, który widzieliście przed chwilą i mają podejść jeszcze tutaj zatankować i chłopaki przyszli się po prostu z nimi pożegnać i życzyć im powodzenia w tej trasie. Miejmy nadzieję, że spotkają się na Karaibach. Tak. Będziemy całkiem blisko siebie, oni lądują na Grenadzie, a my będziemy na tej Martynicy, więc myślimy o tym, żeby się spotkać jeszcze na wyspie, która jest pomiędzy jedną i drugą, Santa Lucia. ¿Lo ves? Se coge todo el Pantanares de la Bardzo dobry estación. plan. No. Y casi No la i mitad de cóż, to na Santa María. Karaibach będzie można się jakoś przemieszczać, to podejrzewam, że tą samą metodą. A jaki dalszy plan? No, lądujecie na tych Karaibach i co dalej? Wtedy spędzimy tam może 3-4 tygodnie, zobaczymy wyspy, a potem przenosimy się na kontynent i pewnie No to będzie... 3-4 tygodnie na Karaiby to trochę mało, bo tam samych wysp jest tyle, że można by tam parę lat to zwiedzać. No tylko tak jak już Wilku opowiadałeś, no nie, to jest drogi region, dużo się tam wydaje pieniędzy, no i raczej nie chcemy sobie aż tak nadwątlić ten nasz budżet, więc będziemy pewnie uciekać do Meksyku albo do Ameryki Środkowej. Bo rozumiem, że jest to dla Was taka przerwa w trakcie studiów. Czy już jesteście po studiach? Ja już jestem po studiach. Ja też po studiach, to jest przerwa w pracy. Bo tak jak żeśmy rozmawiali, prawnik, informatyk. Tak. Piękny ten. No i czyli jednym słowem taka postudencka wyprawa w świat i później zobaczymy, co się będzie działo. No podejrzewam, że podejmiecie decyzję jakby po tym wszystkim. No, co dalej? Trzymaj, dziękuję chłopaki. Dzięki. Dzięki. Jest tu jeszcze jeden taki człowiek, Wojtek, który też mieszka w tym całym obozowisku na plaży i gdzieś tam chce płynąć, ale nie wiadomo, czy koniecznie żeglarsko. Zamienimy z nim parę słów, zobaczymy co ciekawego nam opowie. A jak tutaj, że tak powiem, trafiłeś do mariny i na... No przez autostopowicze.pl dałem, że jestem tutaj, czy ktoś chce się pointegrować i chłopaki jak to stopowi napisali, Łukasz, który już popłynął, że spotykają się na marinie i że mogę wpić. No i fajna miejscówka i w ogóle pokazali mi jak śpią. No i jakoś tak bezpiecznie w grupie się poczułem, bo samemu tak codziennie się przenosić, nie miałem jeszcze jakiejś stałej miejscówki, to naprawdę spoko. Ale nie zarazili Cię jakby chęcią przekroczenia Atlantyku. Trochę tak, były momenty, że myślałem o tym, ale No słuchaj, tutaj może jeszcze mają jedno wolne miejsce, no to mógłbyś po prostu złapać plecak i popłynąć na Karaiby. ja myślę, że wiele osób tak czeka już dłużej, by mnie znienawidzili, jakbym tak w jeden dzień, może popłynę i od razu popłynął. No słuchaj, No nie, na ten rok, ale myślę już o przyszłym roku, że ten rok sobie robię stacjonarnie, żeby z tym surfingiem pocisnąć, może hiszpańskiego się trochę nauczyć. no na pewno wyjdzie to na zdrowie, nie? Tutaj ciężko, wszyscy po angielsku albo po polsku ze mną gadają. No słuchaj, Ale no tak to tak. działa. No i jak będę miał stały dostęp do elektryczności, to będę mógł sobie robić jakieś tam lekcje online, żeby trochę się podszkolić, bo teraz cały czas telefon wyłączony jest. To jest problem. No ale tak to super. Toaleta. Jednym słowem, przygoda dopiero się zaczyna. No tak, ale już mam pomysły na następne przygody będąc tutaj. Naprawdę wielu ludzi mnie zainspirowało i zobaczymy jak to wygląda. Myślę, że za rok będę tu w obozie. No ja tam Łaził po marinie z chłopakami. byłem przez chwilę w tym waszym miasteczku, gdzie tam żeśmy to porozmawiali, to widziałem, że jest takie głębowisko pomysłów, że jedni chcą płynąć do Ameryki Południowej, gdzieś tam zostać dłużej, jedni zostają na Karaibach, inni płyną do Ameryki Północnej, ci chcą przejść na Pacyfik. No, No niektórzy jakby, nawet po prostu chcą zmienić wyspę, jak to stopem. Spoko, no fajnie. no dobrze, jest to jakby ciekawy plan. No, życzymy powodzenia w realizacji, jakby to powiedzieć, pasji surfingowej i w dalszych planach podróżniczych. Dzięki wielkie. Powodzenia. Wzajemnie. No, dziękuję. Powodzenia. Kuba, a co to za łódki tu stoją? No, z informacji, jakie mamy, są to łódki, które po prostu straciły właściciela, czyli są to łódki przejęte przez Coast Guard no, w wyniku jakiegoś tam przemytu, bądź zatrzymane przez marinę, dlatego że nie miały opłaconych opłat w związku z postojem. No i te łódki prawdopodobnie będą wystawione na jakąś tam licytację, będzie można je nabyć. Chyba wejść do środka do tych jachtów nie można, można obejrzeć je tylko z zewnątrz.
Jak ktoś jest zainteresowany, no to te trzy pierwsze wygląda na to, że będą wystawione na pewno. No tak jak wspomniałem, sam lubię z całego świata. How are you from? France. France. Nice, nice. Where you go? We're going Caribbean. South America. Oh, it's nice. Yeah? Także widzicie, wszystkie drogi są otwarte. Można w każdą stronę tego świata dopłynąć, jeśli tylko ma się czas i ochotę. Słuchajcie, tu jest taki duży katamaran, który chłopaki również z Polski, to jest katamaran Sunreefa, przeprowadzają przez Atlantyk, wyruszają 12, no ale ponieważ jest tutaj, jakby to powiedzieć, załóga prywatna, więc załoga, która to przeprowadza, jest również załogą zawodową. Być może uda nam się porozmawiać z załogą tego katamaranu. Jesteśmy już umówieni wstępnie na spotkanie. Podejrzewam, że do środka niestety nie będę mógł Was zaprosić, no, ze względu na to, że właściciel tego jachtu chce zachować prywatność. O, słuchajcie, to jest nasza polska ekipa na tym katamaranie. Halo, halo! Znaleźliśmy dla Was naprawdę ciekawą jednostkę. Jest to Sunreef 70, robiony w Gdańsku. Ten jacht jakby posiada polską załogę, armator również jest Polakiem. Jest teraz przygotowywany do przejścia przez Atlantyk. Właśnie następuje zmiana załogi, gdyż tutaj Kuba, którego nie ma obecnie, miejmy nadzieję, że coś tam nam parę słów powie, pojechał na lotnisko. Tutaj jest nowy kapitan tego jachtu. No niestety nie mamy zezwolenia od właściciela na wejście do środka, ale no z zewnątrz możecie go sobie obejrzeć. Nie chcę tutaj strzelać, ile kosztuje taka jednostka. Ci, których na to stać, na pewno wiedzą. O, tutaj jakby to powiedzieć, padła podpowiedź z dołu. Koszt nabycia tej jednostki to 26 milionów złotych, rozumiem, tak? Czy euro? Złotych. No czyli nie jest to jeszcze jakaś wielka kwota. Tutaj trwa konserwacja tiku. Słuchajcie, to jest coś, co jakby robi się nieustannie. Nie? Ten tik to jest taka rzecz na tym jachcie, gdzie trzeba o to dbać i tutaj nie ma jakby półśrodków. EAS, gdy się go zapuści, no to po prostu on już zawsze będzie wyglądał źle, a jak jest nowy, nie? Rozumiem, że on jest z tego roku. Odbierany na wiosnę. O, tutaj pani, która się zajmuje gotowaniem, tak słodko się do nas uśmiecha i ona właśnie próbuje zepsuć próbuje odkurzacz zepsuć. O tak, myślałem, że to ekspres do kawy stąd, wiesz. Obok co? Złotych. Tak generalnie odkurzacz nie powinien się nazywać odkurzacz, tylko wkurzacz, bo on wciąga. Może tak być. Ale możemy to zaproponować, to tak jak była polska propozycja nazwy na krawat i miał się nazywać zwis męski, ale jakoś się nie przyjęło. Ciekawe. Chłopaki, no jaki jest plan? Rozumiem, że wychodzicie stąd i jedziecie na Martynikę.
Bierzemy siekiery, tniemy sumy, płyniemy. Jest na kapo. Na Capo Verde wcześniej. I długo na Capo Verde będziecie stali? Proszę? Długo na Capo Verde? Tankowanie i to. Tankowanie, jedziecie dalej. No dobrze, a jak zrozumiem, zostaje na Martynice i na tej Martynice, czy tam na tych Karaibach będzie się tam błąkał przez najbliższy sezon. Andrzej i Karol to jest jakby nowa załoga, która na ten jacht wsiada i tu właśnie ten pan, co się chowa. I miejmy nadzieję, szczęśliwie przeprowadzą go na drugi, że tak powiem, kontynent. Jakie on ma silniki, Andrzeju? Co on ma tutaj? Ile on ma żagla? Powiedziałbyś coś o nim? John Deere. John Deere 160 koni, 2 silniki. A jakie ma zbiorniki paliwa? A nie 225? Nie no, 225 to byłoby za mało chyba. Łącznie. Oczywiście napędzamy, nie ma strefy, owały. Musisz głośniej chyba troszeczkę mówić. Aha, rozumiem, czyli ma... No... I on ma zanurzenia? Właśnie, no to 1,97. 1,97. No to jest jakby bardzo przyzwoicie, nie? A ile tu jest kabin? 5. plus skipperką. Plus skiperka podwójna zapewne. Czy pojedyncza? Dziobowa skiperka, taka ta nora tak z przodu. Ona ma łazienkę, pięknie. Oraz klimatyzacja. Zora to łazienka. Wspaniale. Niezła nora. No słuchaj. Z widokiem na rozgwieżdżone niebo. Ach, zabrzmiało romantycznie, słuchaj, aż by się chciało tam z tobą popłynąć, nie? No bardzo ładna jednostka. Jak na ile przewidujecie czas przelotu? Ja bym chciał 16 dni, ale No, myślę, że to jakby szybko, tym bardziej, że z tego co patrzyłem na prognozę, to tak jakby no, się nie klaruje, żeby to zrobić w 16 dni, nie? wiesz co, nie, właśnie za tydzień fajny pasek. I tam na wysokość, no i no wiadomo, jak będziecie na Capo Verde, to już odkładacie się bezpośrednio w Passacie. No dobrze. Ile osób jest w stałej załodze, słuchajcie, na tym jachcie? Ile osób, Andrzeju, w stałej załodze jest na tym jachcie? Tak. 5 osób. Czyli rozumiem, wcześniej 3. Atlantycki, bo Zestaw śródziemnomorski 3. Kapitan, majtek oraz szef kuchni, rozumiem. A tutaj na Atlantyk dochodzi wam jeszcze jakiś deckhand i pewnie ktoś tam od mechaniki. tak, ten majtek. No, no słuchajcie, no to w skrócie chodzi, no. Żeby były te 3 wachty. Żeby było ładnie. Nie, no i tak jest ładnie, słuchaj, nie ma o czym gadać. Słuchajcie, nie wiem, czy to nie jest właściwe zakończenie, aby jakby no pójść na piwko.